Witam w trzeciej części relacji z budowy modelu śmigłowca Seasprize. W tej części pokażę Wam, jak kleiłem przedział silnikowy modelu, sam silnik, podwozie modelu oraz zbiorniki. Rysunki pokazują nam, z jakich elementów składa się konstrukcja wręgowa głównie tego przedziału silnikowego. Ja korzystałem z gotowych elementów ciętych laserowo. Po wycięciu, naklejeniu odpowiedniej części koloru na dany element, wszystko to skleiłem w całość. Na tym rysunku widzimy zestawienie części, czyli przedział silnikowy. To są właśnie te elementy cięte laserowo, czyli wręgi, czyli cała ta konstrukcja nośna, która składała się na tą część silnikową nad kabiną transportową. Po sklejeniu tych wręg, czyli tej konstrukcji nośnej, tego przedziału, przystąpiłem do wycinania części, na które składały się tu części z numeracją 69, 70, 71 i tym podobne. Ta relacja będzie trzecią, zrobię jeszcze jedną, czwartą, dlatego że tu troszeczkę tego materiału się nazbierało, a jedna taka relacja długa może by była nudna, dlatego podzielę jeszcze to na jeden odcinek już z etapu końcowego. W międzyczasie zrobiłem sobie tak zwany odpoczynek od tego modelu i skleiłem model A36 Apache. Po sklejeniu tego modelu A36 ponownie zabrałem się za klejenie tego śmigłowca. Ma dużo części i stąd troszeczkę nieraz to dalszego klejenia tego modelu, dlatego trzeba dać sobie jakąś przerwę. Było tu kilka elementów takich właśnie ząbkowanych, które zajmowały troszeczkę czasu nad przygotowaniem tych części do całości. Na tym zdjęciu widać już przyklejoną całą tą konstrukcję nad kabiną, no i pozostaje teraz skleić te części ze sobą, używając tu różnego rodzaju klei, technik oblenia, czyli kulek, bo należy te części wyoblić, one są dość obłych kształtów. No i przyklejenie w odpowiednie miejsca zgodnie ze wskazaniami rysunku. To jest część numer 69, którą należało tu odpowiednio uformować. Wyciąłem tu otwory, ponieważ wkleiłem tu takie siateczki. Pomalowałem na czarno i wkleiłem od wewnątrz. No i proces sklejania w jedną całość tych elementów. Tu strzałeczka pokazuje, troszeczkę miałem kłopot ze zgraniem się tutaj tych elementów w tym miejscu, ale ostatecznie wyszło to bardzo dobrze. Należało tu dość dużo uwagi temu poświęcić. Musiałem tu przyklejać takie właśnie podklejki, przyklejki, no tak to nazywam, w tych miejscach, ponieważ no tu klejenie było tak zwane na styk. Chciałem, żeby to dobrze się trzymało, więc musiałem takie wklejki porobić. To są elementy wykorzystane z ciętych laserowo części. W tej części trzeba było ten element 207 wkleić jak gdyby jeszcze przed całym przyklejeniem tej całości, bo później byśmy nie mieli tego możliwości. O tu właśnie widać, to jest ten element, dlatego że on był tutaj później zakryty od góry. O właśnie, to jest ta część, która przychodzi tutaj na sam koniec. No i w tym miejscu też zrobiłem takie przyklejki, tak jak kontur tu pokazywał rysunek, taki kontur właśnie jest tutaj narysowany, w którym miejscu to należy to przykleić.
i od góry na tym właśnie pasie takim też zrobiłem te przyklejki, o tak jak tu widać na tym zdjęciu. No po prostu lepiej jest kleić, nic się nie ślizga, nie ucieka. No i tu mamy już zdjęcie, w całość jest to sklejone. Tu mamy rysunek pokrywy silnika, ponieważ ja robię model z widocznym silnikiem, który jest taki silnik do wykonania w tym modelu. No i tutaj są to części właśnie do wykonania tej pokrywy otwartej. Ona jest takich rozmiarów, no, w przekroju grubsza, mam jakby dwie warstwy. No i zdjęcia tu pokazują proces właśnie sklejania tej pokrywki. Tutaj podkleiłem takie dodatkowe wzmocnienia, usztywnienie po odpowiednim uformowaniu jej właśnie, żeby tak miała ten kształt dobrany do wręg, które tam w silniku są. Podobną metodą nakleiłem osłonę wału napędowego tylnego śmigła, wykorzystując dodatkowy kolor. Tu mam elementy do wnęk podwozia przygotowane i do wklejenia. Właśnie widać, to są te elementy 143, należy wkleić w luki podwozia, plus takie też osłony, ten rysunek pokazuje podwozia. Wykorzystywałem elementy z ciętych laserowo. Tu są do wycięcia elementy właśnie tych osłon luków podwozia. No i tutaj mój taki błąd, wklejałem właśnie te elementy, a wyszło mi takie coś, że zabrakło mi tego elementu, muszę dorobić w tej części, gdzie była strzałka. Tu są inne elementy podwozia, które tam w skład wchodziły. No i tu już po kolei przyklejałem, wykorzystując wręgi właśnie z elementów ciętych laserowo i po kolei oklejając. Też dość dużo uwagi trzeba było tutaj temu poświęcić. Osłona radaru przyklejona od dołu i jak widać już tu jeszcze inne elementy podkadłubowe. Ten rysunek przedstawia golenie podwozia. Podwozie w tym modelu jest dość skomplikowane, a zarazem dość filigranowe, jak na taki model śmigłowca, i dość skomplikowane. Tu właśnie widać części, które wchodzą w skład tego podwozia. Rysunki, no należało tu dużo uwagi poświęcić, ponieważ ten rysunek w pełni tego nie przedstawia. Koła wykorzystałem gotowe, żywiczne, ponieważ też są dość skomplikowane, a zarazem ładnie wyglądają i należało tutaj raczej mieć koła gotowe. Naprawdę są bardzo ładnie wykonane. Elementy tu już sklejone są ze sobą, te tak zwane wózki, bo to podwójne są kółka. No i tu proces wklejania, właśnie tu używałem różnych metod na wklejanie tego podwozia. Tu już stoi na kołach, że tak się wyrażę, model klejone na gotowo, stabilny. Wbrew pozorom, jak się obawiałem, jest dość mocne to podwozie. Dodatkowo całość wzmocniłem cyanoakrylem, utwardziło to właśnie, tu już cały model gotowy, stojący na swoim podwoziu. Na tym zdjęciu mamy rysunek silnika wraz z oznaczonymi częściami. Jest tego troszeczkę, są drobnymi elementami te części, które składają się na silnik. No i przystępuję do wycinania, formowania, sklejenia tych części. I tutaj troszeczkę proces będzie przyspieszony. Korpus silnika to głównie walce, które należało uformować i skleić ze sobą.
Dopiero jak przychodziły tutaj poszczególne agregaty w oznaczone miejsca do przyklejenia, te agregaty też składały się z drobnych części, drobnych, małych, które należało ukształtować i skleić ze sobą. No i tak po kolei powstawał właśnie silnik do tego modelu. Tu już mamy prawie gotowy. Na podstawie zdjęcia dodałem kilka elementów typu jakieś rurki, przewody, aby ten silniczek bardziej realistycznie wyglądał i przypominał oryginalny. Tak się prezentuje już na gotowo i tu już zdjęcia z wklejonym silnikiem. Mocowany jest do boku na taką podpórkę. Pozostaje tu doklejenie osłony wlotu oraz osłon zamykanych. Tu mamy rysunek ze zbiornikami oraz właśnie jego części. Tu już gotowy zbiornik, głównie to walec, stożki, które należało uformować, ukształtować, skleić. Pasowało to wszystko dość dokładnie. Tu już mam przyklejony ten gotowy zbiornik, pozostaje z drugiej strony zrobić. No i zapraszam na relację, część czwartą, gdzie zostaje mi zrobienie wirników, chyba najtrudniejsze elementy, plus dodatkowo dużo takiego osprzętu, który jest na tym śmigłowcu, na tym modelu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na inne moje filmy na kanale. Cześć!